Dzisiaj trochę o Krościckiej Służbie Zdrowia. Zanim moja mama po sprawie o ośrodku, w jakie ona robiła, spróbujemy zebrać dostępne informacje o początkach opieki zdrowotnej w naszej wsi. Z protokołu wizytacji wsi przez lekarza powiatowego w 1905 roku wiemy, że w Krościcach nie było lekarza publicznego, no bliscy szpital był w Kup, a leki szło kupić w sklepie Szajcy. I choć lekarza nie było, mieliśmy chodzeno swoje hebamy. W latach 1874-1910 była nią Elizabeth Wolik z domu Kozioł, a potem jej córka Florentyna. Oprócz nich chyba mama za Niemca były jeszcze Julia Smolka i Maria Mlenek, potem Maria Marynik. Leki w latach 30. i 40. XX wieku sprzedawał Paul Merkel. W 1907 roku powstał w Krościcach klasztor i od samego początku pierwsze i główne zadanie siostrów była opieka nad chorymi. Zastrzyk od siostry zakonnej słojesty dostać nawet w latach 70. W 1945 roku u ofiary czerwonoarmistów starał się pochodzący z Krościc lekarz Maksymilian Kośny, który wrócił do rodzinnej wsi na pół miesięcy. Kośny był też pierwszy lekarzy, który przyjmował tu pacjentów, choć ono prywatnie w swoim mieszkaniu, bo etat miał w ośrodku zdrowia w Dobrzniu. Dobrzyński dentysta Jan Kulik przyjmował też pacjentów w Krościcach w budynku biurowej jedności, gdzie urządzono gabinet stomatologiczny. W 1963 roku Krościce w końcu doczekały się swojego własnego ośrodka zdrowia, który powstał w budynku wybudowanym przez kupca Samuela Heimana. Powstanie ośrodka i jego wyposażenie sfinalizowali sami mieszkańcy wsi. Pierwszy lekarzy na pół etatu dostał krościcanin Paul Steinborn. Drugi pół etatu dostał pochodzący z powiatu wieluńskiego lekarz medycyny Józef Kacała. W maju 1966 roku Steinborn uciekł przez Jugosławię do Niemiec i Kacała przejął cały etat i cały rejon wsi Krościce. Do pomocy miał pielęgniarka Klara Grzona i akuszerka Anna Stiller, którą przejęła opieka nad położnicoma i noworodkoma po dwóch Marynickach. Kacała, który był aktywny działaczy partyjny PZPR, zorganizował nowy, większy budynek na ulicy Cebuli w Krościcach, gdzie powstał nowy ośrodek zdrowia. Właściciele budynku zrzekli się go na cele społeczne w zamian za prawo wyjazdu do Niemiec. W nowo powstałym ośrodku Kacała oprócz Sztilerki i Klary Grzonowej miał jeszcze do pomocy pielęgniarka Małgorzata Kokot. Te 4 osoby były w czasach komuny filaroma krościckiej opieki zdrowotnej. Każdy z nich co najmniej z 30-letnie staże pracy. Jak Klara Grzona posła na renta, to jej miejsce zajęła noprzód na krótko Gabriela Bem, a potem moja mama, która do tej pory była pielęgniarką w ośrodku w Dobrzniu. Jacy lekarze tam robili w tym ośrodku? Doktor Kacała, Aleksander Sakowski, jeszcze przyjmowała, jeszcze na Cebuli była doktor Jakubiszyn. Dzieci przyjmowała. Też specjalista, nie? Doktor Jakubiszyn. Pediatra na Cebuli. Nie wiem, czy doktor Sebastian, też pediatra, ale to też przyjmował. Jak ona poszła, bo tak trochę starcie było, to nie chciała tu być. Z kim było starcie? No, ale to tak. Z Kacałą? Lekarz stomatolog Górniak Zofia, pomoc dentystyczna była Gizela Sobota. Potem ten ośrodek się nowy wybudował, wszystkie te kartoteki to ją przewoziła w moje aucie. A w 2000 roku była restrukturyzacja i przekształcił się w niepubliczny zakład opieki zdrowotnej ASMET Aleksander Sakowski. Był lekarze ogólny ten Sakowski. Ja. I oprócz niego jacy byli inni specjaliści jeszcze? Oprócz niego prywatny gabinet urologiczny był. Jacy I inni jeszcze był gabinet rehabilitacyjny też. To Matuszczyk nie działał też tam. No i lekarz stomatolog Małgorzata Pawlak przyjmowała. No to Krysia Marsolek też była jako pomoc u niej. I jeszcze był pogotowie stacjonowało, nie? Było 2 ratowników, no auto stało na zewnątrz, a oni na górze, bo to było dużo fajne pomieszczenia i tam nocowali i mieli dyżury. I karetka była do dyspozycji 2 ratowników. Jak tyś posła z ośrodka, jakieś tyś posła na renta, to jakie pielęgniarki tam potem pracowały? Gabi Ledwolosz,
No nic. Ja przy Gabi ledwo już wiedziała, że idę na emeryturę i to ona się starała. I też była sama. Jak tutaj zamknięto ten Asmet, No. to przez jakiś czas nie było ośrodka. Nie było, nie. My musieli się zarejestrować gdzie indziej, do innych ośrodków na zdrowie. Na elektrownia, do Dobrznia, do Kup. 2 października 2023 roku ponownie otwarto ośrodek zdrowia w Krościcach jako przychodnia Mój Doktor.